Miałem sobie rozrobić kilo zanęty na jutrzejszy wypadzik i jakoś tak mi się sypało i wyszło, kurka wodna, 8 litrów. Co ja mam z tym zrobić? Nie, no żartuję. Ja tylko i tak wyłącznie robię, a to z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że nie chce mi się robić tego nad wodą, szczególnie jak startuję w zawodach, zaoszczędzam sobie kupę czasu. Szczególnie jak zaczyna się teraz zimno, nie moczę tam rąk. No i drugi powód jest taki, że przeważnie nastawiam się na leszcze, czyli dobrze, aby zanęta była zgaszona. Ja sobie ją dobrze namaczam przed spaniem. Przez całą noc ta zanęta sobie leży w lodówce. Na drugi dzień wyjmuję, jadę na rybki i tam dokańczam mieszanie. Ale co z pozostałą ilością? Nie zmarnuje się. Mój sposób to pakowanie próżniowo. Zaraz to pokażę. Żeby zapakować próżniowo, rzecz jasna jest, że musimy mieć takowe urządzenie, które zapakuje nam tą zanętę w próżni. Ja używam urządzenia z Lidla do pakowania próżniowego. Zazwyczaj jest ono użytkowane w przypadku, kiedy wędzę mięso. Po wędzeniu pakuję próżniowo worki, które można sobie dokupić. Worki typowo do stycznością z produktami spożywczymi. Następnie po pakowaniu lądują one w zamrażalce. No i tam, jeżeli chodzi o mięso, mogą leżeć długimi miesiącami. W przypadku zanęty zapewne może być to jeszcze dłużej. Dlaczego próżniowo? Po pierwsze, nie pakujemy w jakieś bezsensowne plastiki, torby śmierdzące i takie inne rzeczy, czy też pojemniki, które nam zajmują dużo miejsca. W zamrażalce nie ma to styczności. Oczywiście po pakowaniu próżniowe, po wpakowaniu w próżnię nie ma to styczności z wodą oraz z innymi jakimiś zapachami, które tam są. No i zajmuje to bardzo mało miejsca. Worki do pakowania w próżni można kupować na metry, są często dostępne w Lidlu. Można też kupować sobie na Allegro. Albo pojedyncze już zamknięte z jednej strony woreczki, chyba tam 20×30 są różne wymiary. Albo sobie kupić taki jeden po prostu długi tunel i sobie odcinać na żądany wymiar. Ja mam właśnie taki tunel. Teraz jedną jego stronę muszę zagrzać. I pyk. Wszystko jest bardzo łatwe i przyjemne. Teraz w tym momencie zagrzało mi tak jakby spód naszego opakowania. Mamy zagrzane, szczelne. Musi być to dobrze zagrzane. Musi być to szczelne, dlatego że w następnej kolejności będziemy zasysać górę opakowania. Oczywiście uprzednio musimy włożyć tutaj zanętę. Gdy będziemy zagrzewać górę opakowania, urządzenie wyciągnie nam wszystkie powietrze z tego worka. Nie będzie tam nic powietrza, dzięki temu nic tam się nie będzie nam psuło i zachowa bardzo długo świeżość. Ja sobie to podzielę na kilka części, ze względu na to, że mam tam te 8 litrów tej zanęty. Na jutro sobie wezmę jedną torbę, a za 2 dni mam zawody. Wyjmę sobie kolejną, czy tam następne dwie, a jak nie, to będą leżały. Teraz zostało mi określić długość tego worka. Ja zrobię to tak na oko. Nie ma jakiejś... Tak, aby oczywiście nam to się wszystko fajnie zmieściło w zamrażalniku, o ile mamy tam miejsce, bo jak wiemy, są tam różności przychowane przez nasze kobiety. Ja sobie zrobię taki kawałek, odcinam sobie nożyczkami i zobaczę, ile mi się to zmieści i następne podzielę na mniejszy czy większy. Mamy worek. Idę teraz pakować zanętę. Widzimy się już kiedy będzie worek wypełniony zanętą. Woreczek mam już zapakowany. Mogą zrobić trochę większy, ale wydaje mi się, że
Ta mniejsza część będzie mi starczyła akurat na jutrzejszy wypadzik. Musimy pamiętać o tym, żeby nie pakować tego za dużo. Musi nam zostać tutaj trochę miejsca, abyśmy te 3 cm położyli tutaj na tym pasku zgrzewającym. Aby nie wypadało. Teraz tylko przytulamy. Zamykamy i teraz będziemy zamykać worek z opcją wyciągnięcia powietrza, czyli stworzenia wewnątrz próżni. Zapakowane, troszeczkę dłużej to trwa, zapewne dużo tego powietrza jest jeszcze między zanętą. Mamy zapakowane próżniowo, zobaczcie jak to jest ściśnięte, nie ma tu żadnego powietrza, nie ma prawa nam się nic psuć, możemy sobie to jeszcze rozłożyć. O! I tak leci to do zamrażalnika. Oczywiście ta część zostawiam w lodówce, żeby nie rozmrażać. Jutro znowu temperatury będą dosyć niskie, więc długo będziemy się mogła rozmrażać. To chowam tylko do lodówki i niech sobie leży i czeka na jutro. Oczywiście w ten sposób możemy pakować nie tylko zanęty, kukurydzę, konopie, nie wiem, robaki, jak wiecie, jest to w sklepach też w takiej formie sprzedawane. Polecam ten sposób. Trzymajcie się, do zobaczenia nad wodą.